co to jest ubóstwo energetyczne? Myślę, że nie wszyscy są znajomi. Znaczy ubóstwo energetyczne to jest wtedy, kiedy trzeba poświęcić, to jest taka najprostsza, bo dużo jest definicji, ale najprostsza definicja jest taka, że jeżeli ponad 10% swoich przychodów dom musi poświęcić na energię. Unia Europejska postrzega, że do 2050 roku połowa obywateli Unii Europejskiej może być częścią energetyki obywatelskiej, społeczności energetycznych, czyli tak jakby, żeby każdy miał możliwość samemu zapewnienia sobie tej energii, która jest mu potrzebna, żeby miał dostęp do taniej energii lokalnie produkowanej, lokalnie konsumowanej. W Szwajcarii natomiast jest zdefiniowane jasne prawo, co można, co nie można. Jest to jako normalne otworzenie zwykłego biznesu. No to kolejnym krokiem to jest dystrybucja AirDropa. Przygotowaliśmy propozycję dla community i zrobiliśmy snapshot 28 września, w momencie, kiedy była ogłoszona roadmapa dla Atom 2.0. Mamy grupę specjalistów energetycznych. Tam mamy już 4 osoby, które są tam doktorami, pracują na poziomie takiego tak zwanego C-level, czyli top managementu w spółkach obrotu. I to jest w tym momencie grupa 4 osób. Trzeci aspekt, wojna, która jest tutaj po sąsiedzku, gdzie sieć energetyczna została kompletnie zniszczona w tym momencie i tak naprawdę ten kraj musi ją odbudować. Nie może jej odbudować w sposób scentralizowany. Właśnie decentralizacja jest sposobem na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego. Witam bardzo serdecznie. Moimi gościami dzisiaj są Dominik Skrobacz oraz Greg Sikora z projektu Chain for Energy. Chain for Energy zbudowany na kosmosie, więc będzie trochę kosmicznych tematów. Porozmawiamy o energii z kosmosu, porozmawiamy o blockchainie Kosmos, być może zahaczymy o Cosmoverse, konferencji w Medellinie, gdzie Dominik i Greg prezentowali swój projekt. Może zahaczymy na tematy rynkowe, zobaczymy jak to wyjdzie, ale zacznijmy od przedstawienia Was, panowie. Dominik, może Ty zacznij. Skąd się wziąłeś, co robisz w krypto, od kiedy? Powiedz coś o sobie. Okej, witam wszystkich. Nazywam się Dominik Skrobacz. Ja zajmuję się software developmentem od 20 lat. Miałem historię pracy w takich firmach jak Ericsson, pracowałem z wieloma operatorami w środowisku międzynarodowym. Od 10 lat prowadzę firmę, więc można powiedzieć, że 10 lat temu przestałem aktywnie programować, bo miałem troszeczkę innych zajęć. Jakby to nie jest mój główny fokus, ale prowadzę firmę OWO, która zajmuje się dostarczaniem rozwiązań na rynek telekomunikacyjny wraz z Pawłem Boreckim, na rynek telekomunikacyjny, bankowy i energetyczny. Jesteśmy dość duzi, bo mamy 70 deweloperów i projekt Chain for Energy, o którym tutaj tak naprawdę będziemy mówić, założyliśmy taki 2,5 roku temu, bazując na zespole i wiedzy, którą wypracowaliśmy właśnie w OWO i uzupełniając o kompetencje z domenowych przestrzeni, którym Chain for Energy się zajmuje, tak mamy energetyki, finansów i tak dalej, i krypto, i kosmosu tak naprawdę. No to pokrótce jest moje doświadczenie. O projekcie to może później porozmawiamy. Kiedy pierwsza transakcja na krypto? To tak, to 2 lata temu, to ja jestem taki mniej inwestujący, bardziej techniczny. Grzesiek jest tutaj
głównym traderem w okolicy. O, to proszę. Grzesiek, przedstaw się, powiedz parę słów o sobie, skąd się wziąłeś w krypto, jaka jest twoja historia, czym się zajmujesz, co ciebie kręci? No traderem to za dużo powiedziane, ja bardziej jestem hodlerem. To jest moja domena. Niestety lub niestety z wieloma tokenami zostałem na bear market. Zobaczymy, co z nich będzie. No właśnie, ja go słuchałem. Ale tak na poważnie to jeżeli chodzi o technologię blockchain, krypto, to mój pierwszy styk to był tam w okolicy bańki 2017, jakieś pierwsze trady na Bitcoinie, Ethereum zrobiłem bez totalnie zrozumienia, co to jest. Gdzieś tam po prostu usłyszałem i usłyszałem, że idzie do góry, więc stwierdziłem, no, pobawmy się. I później tak naprawdę zostawiłem to na jakiś rok czasu i w 2018 dopiero zrozumiałem, co ta technologia daje. Co daje Distributed Ledger i jakie możliwości daje i ja wsiąkłem po prostu, tak jakby nie byłem w stanie o niczym myśleć, tylko po prostu cały czas byłem w tak zwanym learning curve, uczyłem się nowych rzeczy i starałem się tak jakby zrozumieć, co można z tego wyciągnąć. A w ogóle na rynku, jeżeli chodzi o tak jakby technologię, to jestem ponad 20 lat. Ja zaczynałem w telekomunikacji jako inżynier, byłem ekspertem w grupie Deutsche Telekom. Współpracowałem z wieloma operatorami poza Polską i w Polsce. Jak kilka lat temu właśnie tutaj to też jest takie dosyć znamienne, udało mi się wdrożyć platformę open source'ową do operatorów w grupie DT. Wtedy ładnych lat temu to był duży opór, bo tak jakby niewiedza i niepewność związana z technologią open source'ową była dużą barierą. Teraz tak naprawdę wszyscy tam bazują na open source. I mam nadzieję, że z blockchainem będzie kiedyś tak samo. Tak jakby ten opór wynika z niezrozumienia, a ta technologia daje ogromne możliwości. Okej, no ciekawa historia. A skąd w tym wszystkim wziął się blockchain? No bo rozumiem, że działaliście w innych obszarach, gdzieś tam telco, teraz Change for Energy, o którym za chwilę porozmawiamy, to jest energetyka i jeszcze do tego gdzieś tam oparta o blockchain kosmosu. Skąd pomysł w ogóle na wejście w tą branżę? Być może zaraz tak naprawdę wszystko stanie się jaśniejsze, jak sam projekt rozjaśnimy, ale interesuje mnie ta ścieżka, kiedy pierwszy styk z kosmosem w ogóle mieliście. Tak. To może Dominik zacznie o tym projekcie BWR, bo to jest myślę, że istotny element. To jest istotny element. Nawiążę do tego, co Grzesiek mówił, że on jakby wsiąknął w 2017 roku w blockchain, w tradowanie, kupowanie, sprzedawanie kryptowalut i tak dalej i zaczął interesować się technologicznie. No i pierwsze, co zrobił, to po jakichś paru miesiącach zabawy to przyszedł do mnie i mówi: Dominik, jest ekstra sprawa, musimy to zacząć robić. No i można powiedzieć, że od przełomu 2017-2018 zajmujemy się wewnętrznie z projektami blockchainowymi i w 2018 rozpoczęliśmy współpracę z, można powiedzieć, tak 70% rynku globalnego operatorów. Braliśmy udział w projekcie BWR, to jest publiczna informacja akurat, więc mogę o tym powiedzieć. To było pod auspicjami GSMA. Tam byli bardzo duzi operatorzy, bo to była i grupa DT, i Orange, Vodafone, Verizon, South Korea Telecom, no tak mówię, no, wszyscy najwięksi. O. I ich celem było zoptymalizowanie rynku handlu międzyoperatorskiego, bo w tym momencie biorą w tym udział elementy pośredniczące, tak zwane clearing house. No i blockchain to była technologia, którą wybrali, tak żeby zoptymalizować koszty. I myśmy byli taką stroną techniczną. Od 2018 do 2020 realizowaliśmy z nimi ten projekt, który okazał się sukcesem, można powiedzieć, w pewnej przestrzeni telekomunikacji.
I zaczęliśmy szukać po prostu innych przestrzeni, gdzie można wyskalować tą naszą wiedzę, te nasze umiejętności. No i tak zaczęliśmy się, powiązaliśmy to z energetyką, którą też jakby wcześniej już się zajmowaliśmy. Tutaj w energetyce jest olbrzymi rozwój. No i musieliśmy wybrać technologię dla projektu energetycznego. No i tak padło na kosmos. Jeżeli chodzi o kosmos, to już była ścieżka, może Grzesiek, ty opowiedz, bo ty brałeś bardziej czynny udział w analizie razem z Pawłem Boreckim, więc pozwolę tobie opowiedzieć o tym. Tak. Właśnie, Greg, bo to jest, ty zaczynałeś jako trader, tak jak każdy. Nie, no sobie żartuję po prostu. Ja sobie żartuję, oczywiście, nie, no to traderem nie. Wydaje mi się, że, ja w krypto mnie wciągnęło od też Bitcoina, jakieś pierwsze trady, a potem to, co mówiłeś, nagle okazuje się, że ten rabbit hole jest tak głęboki, zaczynasz wchodzić i część osób naprawdę to wessa i zaczyna wierzyć w tą technologię i niektórzy nawet tak jak wy coś swojego próbują na tym zbudować, no więc opowiedz tą drogę, Grzesiek. Tak. No dokładnie. Ja jestem heavy userem YouTube'a Premium. Dzięki temu mogę słuchać YouTube'a, nie oglądać, tylko słuchać podczas biegania. Tutaj, tak jak ty, też jestem biegaczem ultra i to może tam za chwilę sobie porozmawiamy też chwilę o tym. Ale wracając do tematu, tak jakby jak większość osób, które gdzieś tam zaczynały od Bitcoina, później Ethereum, te wszystkie, tak jakby cały ekosystem związany z Ethereum, drugie warstwy i tak dalej, próba zrozumienia, jak to wszystko działa, tam jest dużo możliwości, bo każdy może sobie w łatwy sposób stworzyć swój token, ale jest bardzo dużo ograniczeń. No, jesteśmy na wspólnej maszynie z innymi projektami, jesteśmy uzależnieni od tego, co się dzieje na tym blockchainie. Inne projekty mogą w tym momencie robić rzeczy, które tak jakby wysycają możliwość, pojemność blockchaina i opłaty nam rosną, tak jak mamy to w przypadku Ethereum. Inne EVM compliant blockchainy nie są na tyle zdecentralizowane, żeby można było im zaufać. Więc tam jest dużo takich rzeczy, które trzeba wziąć pod uwagę poza tak jakby samymi możliwościami smart kontraktu. A oprócz tego smart kontrakty to jest tak jakby pewne ułatwienie, ale tak naprawdę chcąc zbudować bardzo zaawansowany projekt i skomplikowany, tam jest bardzo dużo ograniczeń. I tutaj mieliśmy chociażby case DYDX, który pomimo tego, że podjął na pewnym etapie przejście na warstwę drugą, stwierdzili, że to jeszcze nie jest to i chcą zbudować własny blockchain w oparciu o Cosmos SDK, gdzie będą mogli tak jakby w pełni rozwinąć skrzydła. Analizowaliśmy też, bo to tak jakby ja robiłem analizę tak jakby bardziej z perspektywy różnych czynników, takich jak bezpieczeństwo, wydajność, opłaty, niezawodność, żeby nie mieć case'u Solany chociażby, że jest to blockchain 5/8 i tak dalej. Więc wiele czynników, żeby też wtedy tak naprawdę jeszcze nie było case'u Terra Luna, gdzie tak naprawdę cały ekosystem się po prostu zawalił przez to, że po prostu gdzieś tam nie zadziałała tokenomia, układy z innymi uczestnikami rynku. A z drugiej strony nasz CTO Paweł Borecki wykonał analizę techniczną, gdzie zweryfikowaliśmy tak naprawdę rzeczywiście te możliwości SDK i już long story short, doszliśmy do wniosku, że Cosmos SDK daje największe możliwości. My dajemy rozwiązanie dla krytycznego rynku, którym jest rynek energetyczny. Nie możemy sobie pozwolić na to, że nie będziemy mogli tak jakby rozwiązać wszystkich problemów, które są, a Cosmos SDK daje taką możliwość. Możemy sięgnąć do najmniejszych, do poszczególnych bitów, bajtów i po prostu poprawić, jeżeli znajdziemy tam rzeczywiście jakiś błąd. A z drugiej strony mamy IBC, to jest protokół, który daje możliwość komunikowania się z innymi ekosystemami w sposób bezpieczny.
Super, no ja pamiętam jak byłem, to był chyba jakoś marzec 2019 roku w Berlinie na konferencji takiej kosmosu odpalającej mainnet, to było tuż po mainnecie i wtedy tam jakby same friki takie były, deweloperzy, jeszcze żadnego projektu sensownego nie było, Cosmos Hub się budował, a dzisiaj w sumie mamy w ekosystemie no dziesiątki ciekawych projektów i to te duże finansowe projekty i to te mniej udane, gdzieś tam zwalone Terra, Luny i tak dalej. I cieszę się, że w Polsce jest projekt, który no moim zdaniem z sensownym biznes case'em przychodzicie na ten blockchain. I tu może pytanie, jakbyś, nie wiem, może Dominik, ty mógł przedstawić projekt, jaki problem w ogóle Chain for Energy adresuje, do kogo jest to adresowane i z czym walczycie? No jak zwykle jest jakiś problem. Z czym walczymy? No jest problem, raczej problemów jest może nie jeden, a ich jest więcej. To jest problem, który narastał od pewnego czasu, a teraz się bardzo te problemy widać je. Jakby zagadnienie energetyki jest na tych wszystkich stronach informacyjnych przerabiane dzień po dniu. Coraz nowszych rzeczy się dowiadujemy, co można zrobić, żeby to działało, ale tak naprawdę wydaje nam się, żeby to działało, to trzeba tworzyć środowisko do rozbudowy zdecentralizowanej sieci energetycznej, a problemy, z którymi my walczymy, które ta zdecentralizowana sieć energetyczna powinna rozwiązać, to są bardzo wysokie koszty energii, jest bardzo duża zmienność cen energii, która jest po prostu z perspektywy zarządzania biznesem czy budżetem nawet domowym boli, bo tego się nie da przewidzieć. To jest roller coaster, to jest to samo, co mamy na krypto, no to samo mamy na cenach energii, więc to jest trudny temat. Mamy do czynienia też również z bardzo starą siecią energetyczną, której architektura była fajna tam w latach początku XIX wieku, a nie teraz, czyli XX, przepraszam, to 860, no to nie początek. Tak. To mamy bardzo duże zanieczyszczenie powietrza. No, smog, ja jestem akurat z Krakowa, to troszeczkę się polepszyło, ale swojego czasu to miasto było słynne z perspektywy czystości powietrza, bo jesteśmy tutaj w Dolinie i cały ten smog po prostu zostaje w mieście i to jest bardzo trudno z tym żyć. I takim bardzo dużym problemem jeszcze, na którym się koncentrujemy, to jest ubóstwo energetyczne. O tym się wydaje, że ludzie nie do końca wszyscy są świadomi tego, ale mamy około 11% ubóstwo energetyczne w Europie i mówimy o krajach wysoko rozwiniętych. Możesz rozwinąć, co to jest ubóstwo energetyczne? Myślę, że nie wszyscy są znajomi. Znaczy, ubóstwo energetyczne to jest wtedy, kiedy trzeba poświęcić, to jest taka najprostsza, bo dużo jest definicji, ale najprostsza definicja jest taka, że jeżeli ponad 10% swoich przychodów dom musi poświęcić na energię, w sensie ogrzewania, w sensie prądu, w sensie ciepła, ogrzewania, prądu, ciepła, wody ciepłej, to już się zakwalifikuje jako ubóstwo energetyczne. I to jest dyskomfort życia. Tak nie powinno być. Z tym walczy Unia Europejska, z tym walczą Stany Zjednoczone i mówiąc o dużych, rozwiniętych krajach, takich właśnie, o które wymieniłem, to jest 11%, w przypadku krajów rozwijających się to dochodzi do 20 kilku procent, a w krajach klasy Afryka, tak zwanych ubogich krajach, to jest masowy problem. To jest olbrzymie zagadnienie i teraz w obecnej architekturze jest bardzo trudno zaoferować rozwiązanie adresujące problem ubóstwa energetycznego. To możemy później przejść do szczegółów, ale jakby sama architektura centralna sieci ma na to duży wpływ. Bo można to rozwiązać centralnie w prosty sposób, dając ludziom pieniądze, a ludzie potrzebują energii, nie pieniędzy. Jak nie ma energii, to pieniądze im nie dadzą tej energii, bo koszty energii idą w górę, a zapotrzebowanie jest większe. To jest taki niestety troszeczkę zamknięte koło.
Jasne, ale no tutaj poruszyłeś jakby szereg problemów. Wysokie ceny prądu, zanieczyszczenie, Tak. ubóstwo energetyczne, zmienne ceny prądu. No to w jaki sposób wasz projekt chce sobie z tym poradzić? No i w szczególności co tutaj blockchain, taki energożerny i ma pomagać z problemami energetycznymi. Zły bitcoin. Nie, zły bitcoin psuje, a kosmos będzie naprawiał. Zły bitcoin nie jest taki zły bitcoin jest dobry, to wszystko jest do swoich celów, tak? Tak, dokładnie. Szczerze. Jeżeli chodzi o bitcoin, są projekty, zresztą tutaj to opracowanie jednego z członków naszego zespołu, Maćka Sołtysika, mówiącego, że bitcoin można używać jako magazyn energii, w sensie magazyn wartości i to jestem... Dobrze, więc jak rozwiązać te problemy? Tak naprawdę trzeba spowodować, żeby ludzie lokalnie mieli więcej energii i ta energia lokalnie była tańsza. Więc my tworzymy framework, który pozwala na transformację sieci energetycznej z architektury scentralizowanej do zdecentralizowanej. I teraz tak. Jeżeli mamy sieć, decentralizacja polega na tym. Na tym etapie mamy działający produkt. Możesz, bo używasz skrótów takich sieć SD, jakbyś mógł rozwinąć. Nie wszyscy muszą być tutaj zaznajomieni, żeby... Centralizowana i decentralizowana? Nie, powiedziałeś sieć SD? Nie okay. SD. Sieć centralizowana, taką jaką mamy, że mamy na środku elektrownię i mamy jakby sieci przesyłowe poprzez sieci dystrybucyjne i dochodzą nam do użytkowników. To sieci zdecentralizowanej, czyli sieci takiej, która w naszym rozumieniu powinna opierać się o klastry, o społeczności energetyczne, które zapewniają produkcję i konsumpcję energii lokalnie zbalansowaną. O, tak bym to powiedział w skrócie. Energia to jest coś takiego, to nie jest jak woda, że można wlać do wiadra i trzymać w nim i tam może troszeczkę wyparuje. To trzeba wyprodukować i skonsumować w tym samym momencie. Taki jest aspekt tego medium. Teraz, żeby to zarządzić i żeby to stworzyć, no to potrzeba automatyzacji, która nie istnieje na rynku. Dla przykładu, społeczność energetyczna, wróć. Aktualnie nasz produkt wspiera prosumenta, jego rozliczenie. Czyli prosument to jest dom z fotowoltaiką na dachu. On może według naszej nowych tych ustaw na podstawie net billingu sprzedać energię do swojego sprzedawcy i zakupić energię elektryczną od niego. I to jest to, co działa. W tym momencie mamy to uruchomione. Keno Energia, nasz partner, używa tego produktu komercyjnie i to jest działający produkt. Następny etap, który jest naszą ambicją, jest wsparcie dla społeczności energetycznych. To jest tak naprawdę ta decentralizacja społeczności i klastrów energetycznych. To jest wtedy, kiedy grupa ludzi, na przykład weźmy sobie wójt albo przedsiębiorcy, którzy mają duże zużycie, tworzą społeczność energetyczną. Teraz oni muszą to zainwestować w sumie w wspólne źródła, czyli mamy miks energetyczny. Nie mamy tego energii z fotowoltaiki bazującej na słońcu. Jak mamy słońce, jest energia, nie ma słońca, nie ma energii, prosta sprawa, tak? Można postawić baterię w domu, jeszcze na to ludzi stać. Ale w zimie, czy w sytuacji, kiedy mamy taką pogodę jak dzisiaj, kiedy mamy zachmurzony dzień, fotowoltaika energii nie produkuje, ale produkuje w bardzo niewielkiej ilości. I w tym momencie potrzebujemy miksu energetycznego, opartego o wiatraki. Wiatrak to sobie nie kupi dom, bo to są duże wydatki. To musi już kupić grupa, która tworzy społeczność energetyczną. Przeważnie to będzie, musi być to przez kogoś zorganizowane. Ludzie nie są świadomi, pomimo tego, że to można robić już od dawna w Polsce, ale to jakby nie jest tak proste do zrobienia, jak wywiercenie paru dziur na dachu i położenie fotowoltaiki. I to jest nasza przestrzeń. To jest przestrzeń, którą my chcemy wypełnić. Chcemy dać ludziom narzędzia, w jaki sposób mogą tworzyć te społeczności, dołączać się do istniejących, bo nawet jak są społeczności, to ludzie nie wiedzą, że są i że można się dołączyć, można zaoszczędzić dużo pieniędzy, od 30 do 60% nawet. To są spore oszczędności, jeżeli ktoś ma duże zużycie. Więc i to trzeba rozliczyć.
bo są wspólne elementy, konsumpcja jest inna, to są zagadnienia rozliczenia. I to dopiero nam pozwoli rozbudowywać sieć, zwiększać produkcję energii i powodować, że lokalnie ta energia będzie tańsza. Jasne. Dzięki za to przedstawienie, czyli rozumiem, że decentralizacja w obszarze produkcji energii no, wymaga, że tutaj różne, powiedzmy, będą czy to fotowoltaika, będą wiatraki, będą być może jeszcze jakieś inne źródła energii, które w ramach jakiejś tam społeczności będą się uzupełniać, tak? Będą powodowały, że ta społeczność będzie niezależna energetycznie. I teraz pytanie jakby to może bardziej do Grega w tym momencie, w jaki sposób architektura waszego rozwiązania jakby odpowiada na tego typu zagwozdkę, tak? Co to jest za produkt, który coś takiego umożliwia? Znaczy ja bym tutaj, dzięki Andrzej, ja bym jeszcze wrócił do poprzedniego pytania, bo tutaj warto uzupełnić jest o kontekst i mamy dwa konteksty. Jeden kontekst tak jakby technologiczny, bo wcześniej tak naprawdę państwa dbały o to i to był tak jakby obowiązek, żeby tak jakby wybudować te duże źródła energetyczne. W taki sposób po prostu można było to zrobić, mając dostęp do paliw kopalnych, takich jak węgiel i tak dalej. Nie było możliwości technologicznych, żeby w inny sposób tą energię wytwarzać. Na dzień dzisiejszy panele, bo to kiedyś był ten problem, że one były bardzo drogie. Teraz koszt wytworzenia paneli fotowoltaicznych, czy turbin wiatrowych, czy Dominik, to są te biomasy, tak? Tak, biogaz, przepraszam. Dokładnie. To się tak jakby wszystko obniża. W ogóle wyprodukowanie paneli w tym momencie jest bardzo, bardzo tanie. One w łatwy sposób są deployowalne, czyli można je w łatwy sposób je instalować i brakuje tak naprawdę możliwości rozliczania, zarządzania tym, tradowania i to jest tak jakby ten brakujący komponent. A drugi aspekt jest aspekt legislacyjny. Unia Europejska już w 2019 tak jakby zaakceptowała dyrektywę, która tak jakby ma na celu wymuszenie niejako na państwach członkowskich, żeby tworzyć społeczności energetyczne. Unia Europejska postrzega, że do 2050 roku połowa obywateli Unii Europejskiej może być częścią energetyki obywatelskiej, społeczności energetycznych, czyli tak jakby, żeby każdy miał możliwość samemu zapewnienia sobie tej energii, która jest mu potrzebna, żeby miał dostęp do taniej energii lokalnie produkowanej, lokalnie konsumowanej. No i jest jeszcze tak naprawdę niestety trzeci aspekt, wojna, która jest tutaj po sąsiedzku, gdzie sieć energetyczna została kompletnie zniszczona w tym momencie i tak naprawdę ten kraj musi ją odbudować. Nie może jej odbudować w sposób scentralizowany. Właśnie decentralizacja jest sposobem na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, gdzie obywatele mogą kontrybuować w odbudowie tej sieci energetycznej. W sieci zdecentralizowanej trzeba by rozwalić każdy dom, a w sieci scentralizowanej wystarczy rozwalić elektrownię. Czyli ten sam case, co w sieciach krypto, prawda? To tak jak mamy dobrze rozproszoną, zdecentralizowaną sieć, no to jest ją ciężej zaatakować niż jedną serwerownię, gdzie to wszystko się mieli, więc no rozumiem, że w tej chwili ta infrastruktura rośnie i jest tania, to co powiedzieliście. Panele w produkcji są tanie, wiatraki też da się postawić i teraz jakby potrzeba, żeby to wszystko jakoś zostało złączone. Tutaj Grzesiek, dobrze zrozumiałem, że Unia Europejska nałożyła dyrektywę, która do 2050 roku mówi, że połowa mieszkańców... Jest regulacja, która daje możliwość prawną stworzenia społeczności energetycznych
I w wydaniu polskim to są tak jakby dwie osobowości. Klastry energetyczne i spółdzielnie energetyczne. One tak jakby mają swoje specyfiki, ale koniec końców to jest właśnie to jest taki obszar, na przykład, nie wiem, rozmawiamy z żywieckim klastrem. Tam jest po prostu kilka fajnych, aktualnie otwartych dyskusji z różnymi społecznościami, spółdzielniami i klastrami i to legislacja już jest. Tak jakby tutaj nie ma ograniczeń prawnych. Ograniczeniem jest to, że z jednej strony ludzie nie wiedzą, że mogą to robić, a z drugiej strony nie wiedzą, jak to zrobić. I tak, tutaj tak naprawdę przychodzimy my na białym koniu. No dobrze, no to w jaki sposób wasz projekt to umożliwia, żeby ludzi włączyć do całego tego ekosystemu i do możliwości współdzielenia tej energii w klastrach? Grzesiek, ja to powiedzieć powinienem, czy ty bierzesz? Dobra, to tak. Są różne fazy. Przede wszystkim jest stworzenie tej społeczności energetycznej. To jest faza, w której naszą ambicją jest stworzenie automatyzacji i ułatwienie aktorom, którzy nie do końca mają świadomość, jak to zrobić, i pomóc im to zrobić. Drugim aspektem jest stworzenie platformy, która pozwoli ludziom zainteresowanym, żeby podłączyć się do społeczności i klastrów w okolicy, połączyć się w bardzo prosty sposób. To jest akurat w miarę proste, ale nie ma takiej platformy teraz. Więc wyobrażamy sobie, że będziesz mógł sobie wpisać, Andrzeju, że mieszkasz tu i szukasz społeczności, chcesz się podłączyć, podłączasz się, opłacasz sobie tą platformę naszą, która ci pozwoli się rozliczać. Bo teraz, jak już jesteś w tej społeczności, to tak jak powiedziałem, dużym zagadnieniem jest rozliczenie członków społeczności między sobą. To jest zdefiniowane prawnie, ale to nie jest prosty model. Nie da się tego zrobić najprościej na Excelu czy na kartce papieru. I rozliczenie samej społeczności z siecią, bo jednak to podłączenie do sieci zawsze będzie musiało być. No, na wypadek, gdyby nam, nie wiem, zabrakło biogazu, zabrakło wiatru i zabrakło energii w bateriach z fotowoltaiki i mamy noc. No to takie sytuacje jednak muszą być te elementy, musi być podłączona ta sieć i umowa z jakimś elementem bilansującym podpisana. No bo ci ludzie, członkowie na pewno nie mogą mieć lepszego user experience, tak jak znamy to z IT, niż mają. To jest nieakceptowalne. To user experience musi być lepsze. Prąd ma być tani, najprościej rzecz biorąc, i jego cena ma być przewidywalna jako efekt. I jeszcze jest jedno zagadnienie, które jest bardzo duże i to jest bardzo bliskie z blockchainem, to jest zarządzanie, tak zwany governance. Kosmos ma właśnie ten element bardzo fajnie rozwiązany, bo jakby ty się specjalizujesz w governance'ie innych projektów, ale jak już wcześniej, nie mówiłem wcześniej, projekty kosmosowe charakteryzują się tym, że to są projekty oparte o społeczności, o community. Tam community pełnią bardzo dużą rolę, ponieważ oni tworzą tą sieć i to community jest bardzo zwarte. Ja już w samym Kosmos SDK są wbudowane elementy do governance. I myśmy zwrócili uwagę, że bardzo podobne zagadnienie jest właśnie w społecznościach energetycznych. Zarządzanie samą społecznością energetyczną w tym modelu jest sensowne, ponieważ wszyscy członkowie społeczności będą mieli według regulaminu danej społeczności wpływ na jej rozwój, będą mogli dać swoją opinię i zagłosować na propozycje rozwoju, utrzymania, kosztów, wszystkich zagadnień, które z działaniem takiego cyklu życia tej społeczności są. I to jest nasza oferta tak naprawdę z perspektywy społeczności. Kolejną fazą po prosumentach, społecznościach jest wsparcie elektromobilności, bo teraz jest jeszcze jeden aspekt, który trzeba sobie wziąć pod uwagę. Wszyscy mówią, że będziemy mieli elektryczne samochody, ale te elektryczne samochody trzeba gdzieś ładować. Elektryczne samochody pobierają bardzo dużą ilość energii. Ja wierzę w elektryczne samochody, jestem fanem,
ale dla mnie ładowarka powinna być tak naprawdę przy chodniku możliwość wyciągnięcia kabla i podpięcia sobie samochodu i naładowania, żeby nie myśleć o tym, jak ja mam dojechać nie wiem, do moich rodziców, którzy mieszkają 200 kilometrów, bo ja nie mam naładowanego samochodu w pełni. Jak ja mam sobie zaplanować drogę? To nie powinno tak wyglądać. To powinno być po prostu dostępne. I teraz, żeby to mogło być dostępne, to ta produkcja tej energii, jej dostęp musi być jak najbliżej tej ładowarki. I to jest nasz kolejny krok, tak? Po społecznościach, podłączenie społeczności jako małych elektrowni, które będą mogły dostarczać sieć publicznie dostępną i zarabiać na tym. Kolejnym etapem jest tradowanie energią, tak? Bo żeby ta społeczność była zbilansowana, no to będziemy mieli fluktuacje. Zawsze energii. Nie da się na tych odnawialnych źródłach zrobić stałej, tak jak sobie tam wsypiemy tyle węgla i tak dalej. Energia jest tańsza od węgla z fotowoltaiki. To już jest fakt. Jak sobie policzymy koszt megawattogodziny, to jest to x razy tam 2- czy 3-krotnie taniej na dzisiaj. Nie trzeba robić dopłat. Po prostu. Po prostu jest taniej. Ale jest ta zmienność i tą zmienność trzeba zaadresować poprzez miks elektroniczny. Jasne. Miks energetyczny, przepraszam. Jasne, rozumiem. Greg, a mógłbyś przybliżyć w takim razie, jak ta architektura rozwiązania wygląda? To znaczy, co posadziliście on-chainowo, co jest na kosmosie, co jest off-chain? No i może też jakby nakreślić, co z tego już działa, co jest tak, że macie może white paper dopiero i ideę w głowie, a może już jest wszystko zbudowane. Jakbyś mógł, opisując poszczególne rzeczy, powiedzieć, co jest gotowe, a co jest jeszcze do zrobienia. Dobra, super. Ja jeszcze przejdę tak jakby od decentralizacji energii do decentralizacji rozwiązania, bo wiemy, jaki jest problem, wiemy, że energetyka musi iść w kierunku tak jakby decentralizacji, to jest ten naturalny trend. No i robienie rozwiązania scentralizowanego, czyli wyobraźmy sobie, że przychodzą takie Google, Microsofty tego świata i dają fajne rozwiązanie, gdzie wszyscy korzystają i później na koniec dnia wyciągają wtyczkę z takiego rozwiązania SaaS-owego, no to nie jest rozwiązanie. Więc my musimy tak naprawdę myśleć o tym, żeby tworzyć rozwiązanie, to jest zdecentralizowane. Czyli technologia blockchain jest naturalnym wyborem distributed ledger, żeby to zrobić. Wybraliśmy Cosmos SDK, budujemy blockchain, jest tokenomia do tego zbudowana, możemy tam w pewnym momencie sobie szerzej porozmawiać na temat tego tokenomii, ale mamy bardzo dużą użyteczność tokenu, jeżeli chodzi o nasz blockchain i token holderzy są tak jakby kontrybuują w tej zdecentralizowanej energetyce przyszłości. Czyli to jest ta najniższa warstwa, czyli ci właściciele tokenów, którzy tak jakby biorą udział w governance i mogą podejmować decyzje na temat tego, co się dzieje w blockchainie. Powyżej albo poniżej, w zależności od tego, jak na to się spojrzy, są walidatorzy, którzy zabezpieczają sieć. I to są nasi key stakeholderzy, czyli tacy, jak to po polsku powiedzieć, kluczowi partnerzy w budowaniu tego rozwiązania. Aktualnie mamy 28 walidatorów. Jesteśmy na etapie budowania bezpieczeństwa. W blockchainie mamy zdefiniowany parametr, że 75 mamy aktywnych walidatorów, ale w momencie, kiedy będziemy mieć 45, to przechodzimy do kolejnego etapu i uruchamiamy nagrody za stejkowanie, za zabezpieczanie sieci. I to jest ten etap, na którym aktualnie jesteśmy. Warstwę wyżej jest warstwa z trustless billing, invoicing, takie narzędzie, które pozwala na podpisywanie kontraktów elektronicznych, definiowanie pricingów, product katalogu, żeby tak jakby wykorzystać możliwości blockchaina i tego, że on jest niezmienny, że jak sobie zdefiniuję mój product katalog, no to tak naprawdę biznesy nie muszą
tworzyć swoich billingów u siebie, one mogą tak jakby wykorzystać to, co jest w Distributed Ledger, w tej rozproszonej księdze głównej. I to jest de facto ta koncepcja, która była wykorzystywana w Telco, w tym projekcie, który robiliśmy. Tam rzeczywiście kontrakty były zawierane na on-chain. Jest oczywiście część off-chain, bo tak naprawdę na dzień dzisiejszy użytkownicy Web 2.0 nie są w stanie przejść wymagań Web 3, czyli odpalenia sobie Keplera, Metamaska. To jest w ogóle poza możliwościami percepcyjnymi, więc tak naprawdę my szukamy tego balansu i to jest temat, który musimy rozwiązać docelowo, żeby połączyć te dwa światy. Więc tutaj mamy ten styk Web 2.0, żeby oni nie musieli się zastanawiać, czy mają swoje seedy, czy nie i tak dalej. I kolejny etap, no to jest właśnie ten governance, czyli uruchomienie on-chainowych DAO dla społeczności. Więc to tak mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o technologię. My tak naprawdę nie wszystko jeszcze zrobiliśmy w sposób docelowy. Jesteśmy na pełnej drodze. To, co nam się udało do tej pory zrobić, to co Dominik powiedział, my się zobligowaliśmy przed naszymi partnerami, którzy w nas uwierzyli na samym początku projektu i zainwestowali w projekt, że uruchomimy na czerwiec rozwiązanie dla prosumentów i to zrobiliśmy. Oni aktualnie korzystają z tego. Teraz budujemy bezpieczeństwo poprzez rozproszenie blockchaina i dalej będziemy pracować nad decentralizacją. I to, co chciałbym jeszcze zaznaczyć, że my jako Chain for Energy, to my jesteśmy, po angielsku to się fajnie nazywa builders, my budujemy ten blockchain, ale nie jesteśmy właścicielami tego rozwiązania. Naszym zadaniem jest zrealizowanie roadmapy i dostarczenie rozwiązania, z którego społeczność będzie mogła korzystać. I oczywiście rozwiązanie jest open source'owe. Tak, dokładnie. To jest. No jasne, no to jakby oczywiste. Zgodnie z duchem kosmosu. Tak, znaczy teraz... my nie wszystko jeszcze upubliczniliśmy, bo tak jakby no mamy first mover advantage, wiesz o co chodzi, tak jakby no nie chcemy, żeby tak naprawdę inni uzyskali tą wiedzę i to, co my aktualnie mamy, ale docelowo tak naprawdę wszystko będzie upublicznione. Jasne, ale rozumiem, macie działający... Tak. Sorry, Dominik, przerwę ci zdanie. Mów. Że nie mamy problemów z wiedzą, ale my po prostu chcemy udostępnić już produkty zdecentralizowane, wszystkie. Więc wszystko, co jest zdecentralizowane, udostępniamy i taką założyliśmy drogę. Że no, niedługo, mam nadzieję, będzie już ten prosument zdecentralizowany udostępniony, open source'owany też. Okej, a Grzesiek, wspomniałeś, że właśnie ten produkt dla prosumenta już działa. To taki prosument, co on dzisiaj sobie może zrobić w oparciu o Chain for Energy? Jakby tak technicznie, na przykład krok po kroku, no i jakie funkcjonalności ma? Tak, na rynku polskim, bo to na dzień dzisiejszy działa w Polsce i mamy nadzieję, że, znaczy nie nadzieję, generalnie nasz plan jest taki, żeby się skalować na inne rynki. Kolejnym rynkiem jest cały region DACH, czyli Niemcy, Austria, Szwajcaria, Unia Europejska, Stany Zjednoczone. To jest tak jakby taka ścieżka rozwoju projektu, jeżeli chodzi o skalowanie na inne rynki, ale wracając do Polski, tak jakby chcieliśmy zweryfikować ten koncept na naszym rynku, który znamy. Mamy tutaj ekspertów, relacje, najłatwiej było nam to zrobić. Prosument tak naprawdę może podpisać umowę z alternatywnym dostawcą energii. Nie tylko z Wielką Piątką, może iść do chociażby Keno Energia i uzyskać od nich lepszą ofertę. I Keno Energia wykorzystuje nasze rozwiązanie do tego, żeby przygotować ofertę, zonboardować takiego prosumenta, podpisać z nim kontrakt, wystawiać faktury. Ja mogę sobie wejść na panel klienta i zobaczyć moją energię, którą produkuję,
Aktualnie tutaj jestem na długiej wycieczce ponadpółrocznej we Włoszech, ale sobie od czasu do czasu wchodzę na mój panel i patrzę, ile mi moja fotowoltaika generuje energii. Patrzę, że w ogóle nie zużywam i mój depozyt się kumuluje i go będę chciał w przyszłym roku wykorzystać na jakieś fajne rzeczy. Będę chciał być może stokenizować moją energię i wykorzystać na załadowanie samochodu elektrycznego. To są takie use case'y, które nam w głowach chodzą. No, potrzebujemy czasu i pieniędzy na to, żeby zrealizować te fancy use case'y, które de facto dają, no, otwierają duże możliwości. Albo kolejny use case jest prosument wirtualny, czyli ja produkuję energię u siebie w domu i mogę wysłać token reprezentujący energię chociażby do moich rodziców, nie wiem, do syna, który aktualnie potrzebuje tej energii, żeby zapłacić za rachunek elektryczny. Więc i będzie mógł to zrobić, wykorzystując ten token energetyczny. Czyli jakby ty zbierasz energię gdzieś tam przez panele, to ci się kumuluje. Na tą chwilę rozumiem, jeszcze tokenizacja nie jest możliwa, ale gdy zrobicie tokenizację, to tą energię stokenizowaną wysyłasz gdzieś tam dalej. Mamy tokenizację zrobioną. Ona nie jest jeszcze produkcyjnie uruchomiona, ale mamy ją zrobioną. Mamy to w fazie proof of concept i w oparciu o ten system, który działa w Keno Energia, jesteśmy w stanie tokenizować energię, ale oferta nie jest jeszcze publicznie dostępna. Mamy taki status. I jeżeli chodzi o token energetyczny, to nie jest token C4E, chciałbym zauważyć, to jest token energetyczny. On jest bardzo specyficzny i jego usability polega na transferze energii, a nie na tak zwanym hodlowaniu, bo zmienność to już jest fizyka energii, to wchodzi, więc on musi reprezentować daną ofertę danego operatora. Okay. Czyli można wysłać do kogoś energię w ten sposób i można w ten sposób handlować energią poprzez tokenizowaną energię. Te dwie rzeczy można robić za pomocą tokenizacji energii. Tak, i taki token ma jeszcze taką właściwość, bo nikt nie podejmie ryzyka, że ktoś zmintuje dzisiaj token i za rok przyjdzie z tym tokenem i będzie chciał sklejmować i otrzymać energię za równowartość tego tokena. Więc ten token ma taką właściwość palenia i to każdy operator, każda spółka obrotu energii sobie może sama ustalić, jakie chce mieć parametry, czyli jak szybko taki token może się spalać. I na przykład nie, za 3 miesiące może nie mieć żadnej wartości. Więc tak naprawdę ja dzisiaj mintuję token, wysyłam do mojego syna, on jedzie samochodem elektrycznym, tankuje samochód i temat jest załatwiony w ciągu, nie wiem, powiedzmy 2-3 dni. I to jest bezpieczne. Tutaj tak naprawdę nie ma ryzyka. Jedziesz na przykład, wynajmujesz sobie domek, tam masz płacić za prąd na 2 miesiące na Mazurach, wysyłasz sobie automatycznie tokeny i twoja fotowoltaika produkuje ci energię do domku, który ty używasz. No tak jak wiesz, energia może podróżować za tobą. Masz tą elastyczność. Jasne. Przy założeniu, że te wszystkie jakby punkty styku są podłączone do waszego ekosystemu, prawda? No tak. Znaczy przy założeniu tak, no ale my jesteśmy podłączeni do wszystkich, zintegrowani ze wszystkimi sieciami operatorów dystrybucyjnych, operatorów sieci dystrybucyjnej w Polsce w tym momencie. Więc tak, jest to realny case. Okej. No to teraz Grzesiek wspomniałeś, że jesteście na etapie budowania walidatorów, tak? 20 kilku walidatorów. 28 mamy. 28. Do 45 dochodzicie, uruchamia się wynagradzanie walidatorów. Rozumiem, że oni dzisiaj pracują jakby non-profit. Oczekując przyszłych zysków. Tak. Rusza inflacja, rusza nagroda dla walidatorów. Co potem? Co jest z kolejnych punktów u was, nie wiem, może jeszcze na Q4 czy na Q1 na roadmapie, jeżeli chodzi o to, co chcecie zrealizować? Tak, no to kolejnym krokiem to jest dystrybucja AirDropa.
przygotowaliśmy propozycję dla community i zrobiliśmy snapshot 28 września, w momencie, kiedy była ogłoszona roadmapa dla Atom 2.0 i to był ten milestone, w którym zrobiliśmy snapshot dla stakerów Atoma i oni będą się kwalifikować na ten airdrop. I aktualnie nasz zespół techniczny, tutaj akurat Paweł liduje tą część, też przygotowuje moduł do dystrybucji tego airdropa. Chcielibyśmy osiągnąć taki milestone, że przed świętami, żeby wszyscy mogli sobie sprawdzić, ile będą mieli Chcemy tokenów. dać prezent na święta. Tak, taki prezent na święta, a dystrybucja Zobaczymy, raczej czy nam będzie... się uda, bo to zależy od tego, jak mamy pewne KPI, pewne warunki, żeby to zastartować, ale robimy wszystko, żeby to było na święta. Tak. Dystrybucja będzie raczej w Q1 i kolejnym etapem jest uruchomienie płynności i tutaj do tego musimy się zintegrować poprzez IBC z Osmosis, tam założyć pulę płynności i żeby token był tradowalny, ale tak naprawdę ten milestone też uzależniony jest bardzo od warunków rynkowych, jaki będzie sentyment na rynku i tutaj musimy tak jakby to zbalansować. To jest, jeżeli chodzi o taką ścieżkę, powiedzmy, bardziej rynkową, a mamy ścieżkę technologiczną, gdzie zespół aktualnie pracuje na tym, żeby zdecentralizować ten moduł prosumenta, żeby on był bardziej znaczy, żeby był bardziej Web3 niż Web2. To jest tak jakby temat, nad którym aktualnie pracujemy. I to jest plan na kolejne nie wiem, parę miesięcy, a w międzyczasie pracujemy nad społecznościami energetycznymi, tak żeby się przygotować do realizacji tego use case'u. Okay, czy wspomniałeś, że przejście z Web2 na Web3 dla modułu konsumenta, rozumiem, że gdzieś to teraz jest na jakimś scentralizowanym serwerze, a przechodzicie na smart kontrakty z tą częścią, tak? To jest przepisywanie jakiejś tam logiki na smart kontrakty, dobrze to tutaj interpretuję? Tak, dokładnie, bo tutaj ze względu na to, że mieliśmy po prostu deadline, to musieliśmy po prostu zrobić pewne kompromisy i chociażby, nie wiem, dużo rzeczy siedzi w scentralizowanej bazie danych i chcemy tak naprawdę w tym momencie tak jakby może nie przepisać, ale generalnie zmienić podejście do poszczególnych elementów, które zostały zrealizowane. Okej, jasna sprawa. I wspomniałeś jeszcze, muszę odwołać do tego, 28 września, tak, był snapshot stejkujących Atoma, czyli każdy, kto stejkował Atoma na 28 września lub wcześniej będzie mógł gdzieś tam, być może nawet przed świętami, odebrać airdrop od was. Dobrze rozumiem? Tak, aczkolwiek tutaj zdradzę alfę. Wiem, że wszyscy na takich wywiadach oczekują alfy. Mamy tak jakby ramki, no bo wbrew pozorom ja byłem w ogromnym szoku. Stakerów Atoma jest bardzo dużo. To jest tak jakby chcąc tak jakby rozdystrybuować tokeny na wszystkich stakerów, to de facto mielibyśmy kilka tokenów i po prostu to nie miałoby sensu. Znaczy, no okej, miałoby jakiś tam sens, ale niezbyt duży. I zrobiliśmy takie odfiltrowanie, że powyżej 50 atomów i do 10 000. Tam mam jeszcze taką logikę, że do 1000 on liniowo wzrasta i powyżej 1000 wypłaszczamy, tak żeby też zboostować tych, którzy mają mniej. Bardziej nam zależy na tym, żeby community tutaj lepiej potraktować. To jest tak jakby połowa tej alokacji, którą mamy. I druga połowa jest są dwa boostery. Jeden booster to jest ci, którzy z tej puli, która się załapała, głosowali na proposal 69 i to był taki słynny proposal, który był w ekosystemie Cosmos, gdzie tam była duża dyskusja, tutaj de facto trochę wchodzimy już w kosmosowe tematy pomiędzy Jake Wonem
Interchain Foundation i innymi OG kosmosowymi, bo wiele osób chciało, żeby do kosmosu dołożyć funkcjonalność smart kontraktów, Cosmos WASM, żeby podbić użyteczność Atomu w taki sposób, a z kolei chociażby Jake Won, który jest współtwórcą Kosmosa, on był mocno przeciwko temu i tam się wywiązała mocna dyskusja i ten propozycja był bardzo kontrowersyjny. On finalnie nie doszedł. Teraz wiemy, że Cosmos Hub poszedł w innym kierunku. Jake Won ma swój projekt Golang, który promuje. Więc, czyli ci dostają, to jest booster i jeszcze jest jeden booster dla tych, którzy stejkują poza setnym walidatorem, czyli też promujemy decentralizację. No to mi się podoba, to fajnie macie to przemyślane, że Dzięki. przede wszystkim jak ktoś jest zaangażowany w kosmos, też promuje kosmiczną decentralizację, no i stejkuje, no to jest myślę, że ciekawa opcja. No mam nadzieję, że tutaj dla niektórych widzów coś tam z tego skapnie, ale jak dotknęliśmy tematu tokena, rozumiem, że mówimy o C4E tokenie, Chain for Energy. Możecie, nie wiem, czy to lepiej Dominik czy Greg, rozwinąć użyteczność. Chyba na początku wspomniałeś, Dominik, że ma bardzo dużą użyteczność ten token. To co jest przewidziane dla Chain for Energy token? No w ogóle mamy przemyślany flow, cash flow w całej tej tokenomii. Znaczy my oferujemy nasz produkt w dwóch wersjach. Przede wszystkim w oparciu o fiata. Za fiata odkupujemy token, ponieważ platforma obsługująca użytkowników energetycznych wykorzystuje sieć blockchainową, czyli jej niezmienność, czyli zabezpieczenie danych. I blockchain pobiera opłaty. Czyli biorąc pod uwagę, że jesteśmy POS-em, no to te wszystkie opłaty są tam odpowiednio dzielone według tokenomii. To jest przede wszystkim wejście do naszego flowu. To zmniejsza nam supply na rynku, bo my odkupujemy od rynku tak naprawdę te tokeny za fiat. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, my używamy sieci do zapisywania wszelkiego rodzaju danych związanych z metrykami, z kontraktami, z fakturami, czyli wszystkie, można powiedzieć, ważne dokumenty, ich niezmienność jest zapewniana poprzez blockchain. Dodatkowo stakerzy naszego tokenu mają prawa do discountów, do upustów na używanie platformy. To znaczy, jeżeli dla przykładu nasz przykładowy Kowalski stwierdzi, że on chce się dołączyć do społeczności energetycznej, będzie miał jakieś opłaty, ale jeżeli on kupi sobie nasze tokeny, zastejkuje, to będzie miał tych opłat o procent mniej. No, mamy odpowiednią price listę na to. Nie będę tutaj mówił numerów, tak, bo to jest, nie pamiętam po prostu, przepraszam bardzo, to Grzesiek lepiej zna. No to chodzi o koncepcję po prostu. Tak na razie mówimy o koncepcji. To jest... Chcesz Grzesiek kontynuować? Tak, znaczy to dobrze mówi, że czyli tak jakby ten stake for discount, my to nazywamy tak tą funkcjonalność w ten sposób. Kolejna funkcjonalność to jest, bo ten podstawowy moduł, który jest, governance, który jest w Kosmosie, on jest OK, jest wystarczający, ale my chcemy zrobić bardziej zaawansowaną funkcjonalność, my to nazywamy governance booster i pójdziemy w takim modelu, jak na przykład Curve zrobiło, że im dłużej stejkujesz, zadeklarujesz się, że nie wiem, zamrażasz token na 4 lata, to wtedy zwiększać się voting power. I z drugiej strony my mamy też w tokenomii uwzględnioną pulę, która będzie wykorzystywana na większe wynagrodzenia z tego tytułu. Więc to też jest coś, co pozwoli w pewnym sensie tak jakby zmniejszyć circulating supply. Czyli tak, mamy wpływ, to co jest wyjątkowe w naszym blockchainie,
i wiele blockchainów tego nie ma inflow, tak jakby nie wpadają pieniądze, nie wpada wartość do ekosystemu, więc u nas tak naprawdę klienci będą płacić albo za pomocą fiat, albo stablecoinów, ewentualnie będą mogli wykorzystać tokeny, które mają, żeby zapłacić za usługę. Mamy wykorzystanie tokenów i pod spodem mamy dwie funkcjonalności. Jedna to jest taka, że część tej opłaty będziemy wykorzystać do odkupu tokenu, żeby dostarczać płynność, żeby zwiększyć płynność, co jest też problemem w wielu projektach, że niby market cap jest duży, ale płynność jest mała i tak naprawdę jeżeli ktoś chce sprzedać tokeny, to zaburza cenę dramatycznie. I druga fajna funkcjonalność, którą wiem, że wielu inwestorów lubi, to jest będziemy frakcję opłaty transakcyjnej palić, podobnie jak w modelu EIP 1559. Więc to jest tak pokrótce opisane, jaką mamy użyteczność tokenu. Okej, fajnie, brzmi to ciekawie. Rozumiem, że plany na IBC, na to, żeby gdzieś tam ten token włączyć do szerszego ekosystemu, tu chyba Greg wspomniałeś, że są. Jakieś daty na to macie? W ogóle to już my zrobiliśmy, bo na testówce to działa. Śmialiśmy się, bo tam chłopaki postawili nam testowe Osmosis i tam tradowaliśmy sobie C4E w stosunku do Osmosis i to fajnie działa. I to mamy już tak jakby rozpykane, jeżeli chodzi o technologię i my chcemy to zrobić w Q1. Taki jest plan, żeby na tym się skupić na początku Q1 i na początku chcemy wejść na Frontiera i później będziemy aplikować o to, żeby być na main app. Okej, super. Czyli to jest powiązane też z budowaniem tego bezpieczeństwa, airdropów, tak dalej. To wszystkie rzeczy muszą być zrealizowane po kolei i one mają swój cykl czasowy. No nie da się tego zrobić na zasadzie, dzisiaj. Nie, to pewne rzeczy niestety wymagają czasu i też świadomości. Jak najbardziej, znaczy wy najpierw musicie dociągnąć tych walidatorów do tego jakiegoś tam niezbędnego minimum, 45 zdaje się. Potem pewnie można robić bezpieczniej kolejne kroki. Fajnie. Mogę tylko powiedzieć jeszcze o walidatorach, że ostatnio dodajemy 2 na dzień, więc idzie całkiem dobrze. Właśnie, bo rozmawialiśmy wcześniej i byliście na konferencji Staking Rewards, tak? To się nazywa? Tak, super konferencja. I to wam pomogło? Co tam się działo? Zdecydowanie. Może parę słów ze Staking Rewards, zanim przejdziemy do Cosmoverse. Może Dominik, ty powiesz, bo ty byłeś na tym pre-evencie dla community Atoma. Ja nie wyrobiłem się. Znaczy community kosmosu ogólnie, tak rzecz biorąc, no to jak już, to jest bardzo fajne community. To jest bardzo zwarte community, dużo z sobą dyskutuje. W ogóle o projektach bazujących na Cosmo SDK to się mówi, że to są community driven, tak? Nie venture capital driven, tylko community driven. I to jest naprawdę super, bo tam jest sporo venture capitals, tak? Ale ludzie, walidatorzy bardzo mocno się angażują w zdrowe działanie tych projektów. I one też nie są, to zresztą widać po Atom 2.0, po ostatnim głosowaniu, to nie jest tak, że tam działa jakiś imperator, który podejmuje jednoosobowe dyskusje jak w Terze, tylko samo community broni się przed głupotami, co daje pewną taką, dla mnie daje to bardzo dużą wiarygodność. No ja właśnie przy okazji różnych tam większych konferencji, community Atoma też, raczej community kosmosowe, tych projektów kosmosowych robi takie spotkania, no ja miałem okazję tam być. No dla nas to było bardzo dobry, ten Staking Reward to był super event, no bo tak naprawdę przyjechali walidatorzy. No, w ciągu z różnych ekosystemów, z Solany, z Ethereum, z Kosmosu, z NIR, no i to... Polygon.
Poligona było też dużo. Więc to było fajne, bo tam de facto można było ich wszystkich spotkać. Więc jak my budujemy to bezpieczeństwo, no to w ciągu jednego dnia spotkaliśmy, nie wiem, tam 50 czy 60 różnych walidatorów, tak? I jesteśmy w tym momencie w follow-upie z nimi, to też ten proces zajmuje trochę czasu, gdzie no, dyskutujemy możliwość przyłączenia ich do tego. No ja teraz jadę na kolejną konferencję, bo jest NBX w Berlinie, notabene to chyba Polacy w dużej części organizują. To też właśnie jak rozmawialiśmy na Staking Reward, to tam bardzo dużo ludzi też będzie, więc też podobno ma być bardzo fajna konferencja. Tak, ja się tutaj pochwalę, bo udało nam się przekonać, znaczy no, nie musieliśmy się, generalnie postaraliśmy się, ale to nie było takie trudne. Dołączył do nas jako walidator chociażby Dan QR, który jest, wydaje mi się, że znany w Polsce. On bardzo dużo robił bardzo wartościowego kontentu na temat Terra Luna i on się teraz fokusuje głównie na kosmosie, jest naszym walidatorem. White Whale wczoraj dołączył, to jest też taki projekt, który tam był, o którym było głośno. Oni do nas dołączyli, dyskutujemy na temat zrobienia czegoś fajnego razem. Oni mają też taki dosyć ciekawy stack i z nimi dyskutujemy. Friendsów mamy, to jest taki bardzo fajny walidator, bardzo otwarty na community. Jego liderem jest Yuri, który jest naszym kosmos ambasadorem, advisorem. On nam pomaga tutaj w onboardingu, w community. W ogóle jeżeli chodzi o kosmos, to tam bardzo dużo jest content providerów z Niemiec. To jest w ogóle ewenement. Tam większość z nich to są Niemcy, którzy mieszkają w Lizbonie, prawie wszyscy. To też jest taka ciekawostka. I bardzo wartościowy content ma tam, no właśnie ten Frensi, Cryptosito, teraz na przykład, też właśnie z takich dwóch fajnych chłopaczków z UK-a, którzy też fajny content robią. No to też dzięki temu, że byliśmy w Medellin, mieliśmy tam swoje stanowisko, Dominik miał speecha na main stage'u. My mieliśmy speecha na takim też side evencie razem z Adamem na temat naszego projektu. Udało nam się bardzo dużo fajnych relacji złapać. No i wiecie, poczuć tak naprawdę, o co tam chodzi w tym ekosystemie, bo każdy ekosystem rządzi się swoimi prawami, trzeba wiedzieć, kto jest tam bardziej ważny, kto jest mniej ważny. To, co Dominik powiedział, że w kosmosie nie ma jednego, który rule them all. Nie ma takiego Witalika czy Charlesa, który po prostu tak jakby co powie, to powie i wszyscy się słuchają. Tu jest pełna demokratyzacja. No, wszyscy się jarali na ten Atom 2.0, ale też tak naprawdę okazało się, że wiele komponentów jest super. Tak naprawdę ICS, czyli tak, to jest rewelacja, jeżeli chodzi o ten shared security. Ale tak naprawdę ludziom się nie spodobało podejście do inflacji, bo dlaczego za darmo ICF, czyli Interchain Foundation, może złapać tokeny i później nie wiadomo, na co je wykorzysta. Na przykład Jay Kwon, który, no wiele osób go nie lubi, ale według mnie on robi dobrą robotę, bo on zawsze tak jakby trochę w opozycji stoi, mówi, zwiększmy taksę, znaczy ten podatek, że tak jakby, żeby do treasury wpadały tokeny z podatku, a nie wygenerowane z powietrza. I to dało ludziom do myślenia i tutaj tak naprawdę tworzyła się dyskusja. Myślę, że te dwie koncepcje, ten Atom 1, Atom 2.0, one w jakiś sposób zostaną w końcu zmerdżowane i to jest bardzo, bardzo, bardzo fajne. No raczej widzimy, że jakby teraz jest architektura taka, że oni chcą pociąć to Atom 2.0 na kawałki, głosować i dyskutować każdy z tych elementów oddzielnie. Ja akurat do tej share security w oparciu o centralny hub kosmosowy nie do końca mi się to podoba. Bardziej mi się podoba koncepcja Sanego, która ma się opierać o mesh security, gdzie tak naprawdę wszystkie upchainy będą od siebie zabezpieczać nawzajem. Niekoniecznie powinien to być kosmos,
Ale tam mi się bardzo podobają w Atom 2.0 koncepcje te MEF-owe, no i liquid staking, ten co Horus One bardzo fajnie opisał, to też jest bardzo ważna rzecz. Ja jestem tego fanem, Grzesiek, ja wiem, że ty nie jesteś. A ja właśnie w drugą stronę widzę odwrotnie, bo ja uważam, że MEF to jest zło tego świata, liquid staking to jest w ogóle gwoźno trumny. Nie, ja nie uważam, że MEF jest złem tego świata. Ja uważam, że złem tego świata w MEF-ie jest spamowanie sieci i to musi być rozwiązane, ale wrzucanie bardziej opłacalnych transakcji, jeżeli ten gaz jest rzeczywiście duży, ale naturalnie duży, no to dlaczego nie? Dlaczego walidatorzy nie mają zarobić tych pieniędzy? Wiesz, jeżeli one są na stole, no to oni dają dużą robotę i to jest też pewna inwestycja. No ale nie może być tak, że oni kurczę robią sztuczny ruch, no bo to już dochodzi do tragedii. Znaczy, ja uważam, że MEF to w ogóle jest odrębne zagadnienie, to moglibyśmy tutaj pójść bardzo szeroko, bo to trzeba byłoby tak jakby w ogóle powiedzieć, co to jest i tak dalej, ale tak wracając, to na przykład dla mnie na przykład ICS to jest o tyle dobry, że wiesz, w całym ekosystemie jest kilka chainów, a tak naprawdę Cosmos Hub jest tym rozpoznawalnym. I na przykład Circle przyszedł do Cosmos Hub, no bo to jest tak jakby, no ten, wiesz, ten podstawowy chain, który jest w ekosystemie. Oni nie będą rozmawiać z jakimiś tam sidechainami w pierwszym momencie, aż ten mesh security to jest super, no bo tak naprawdę tu blockchainy mogą się nawzajem zabezpieczać, więc to jest pros i cons. No, wiadomo, że możemy... Grzesiek, Cosmos to jest Osmosis, Cosmos to jest Secret, to są tam bardzo duże... Kosmos to jest Atom. No, ale nie, ja mówię o SDK, ja mówię jako o społeczności. I prawda jest taka, że są chainy, tak jak Osmosis, bardzo mocno rozbudowane, mające świetną technologię i mające bardzo mocne bezpieczeństwo. I oni też wnoszą wartość do ogólnie tych wszystkich upchainów, dając community. Ja oczywiście, no C4 na tym etapie nie będzie zabezpieczać Cosmos Huba, no bo to jest bez sensu, tak? Ale Cosmos Hub, biorąc pod uwagę, że cały ekosystem jest demokratyczny, to robiąc to z Cosmos Huba, to mamy scenariusz z Polkadot. Zaraz będziemy robić aukcje na możliwość posiadania lepszego zabezpieczenia. Nawet tutaj z tej dyskusji widać, że losy Atom 2.0 nie są jeszcze przesądzone i że wszystko sobie będzie ewoluowało. Jedni chcą ICS, a drugi chcą Mesh Security, więc no to jest zapewne też w ogóle ciekawy odcinek, żeby kiedyś na Dzienną Dawkę Dyskomfortu być może stricte o tym przyjść, pogadać, zwłaszcza tutaj wasze to będzie gorąca dyskusja. Z Medellina. A w ogóle, jeżeli mogę jeszcze w ogóle o samej konferencji, się w Kolumbii odbywało, prawda? To tak. Był event, który jak dużo osób ściąga, jakby jaka tematyka tam przeważała poza samym Atomem 2.0 i przyszłością kosmosu. Być może jakieś trendy były widoczne. Tak? Tak. To w Medellin było właśnie, no tak jak o te tematy, których my rozmawiamy, w tym momencie one były bardzo mocno poruszane, bo tam Sunny miał bardzo fajną taką, powiedział o tym Mesh Security, on powiedział wytłumaczył to, nawet nawiązał do NATO. Sunny to jest tam twórca Osmosis. Tak, ja samego poznałem w Berlinie właśnie, tam tuż po mainnecie, to on tam wtedy był i wszyscy byli poprzebierani za widelce, za jakieś pudełka i to bardzo mało poważnie wyglądało, a proszę jak się ładnie rozwinął. No wiesz, on nadal jest niepoważny, biorąc, nie wiem, czy widziałeś jego wystąpienie, jak wystąpił w zbroi, w plastikowym kasku jakiegoś rycerza, więc wiesz, no, Kosmos to jest troszeczkę mniej B2B, bym tak powiedział, bo tam to jest bardzo mocno hakerska taka społeczność. Oni są rzeczywiście bardzo mocnymi specjalistami, takimi, wiesz, bardzo świetni programiści tam się zbierają. I to widać. Są bardzo mocno merytoryczne te dyskusje od strony technicznej. Można się bardzo fajnych rzeczy podowiadywać i społeczność jest bardzo otwarta. Z tymi ludźmi, no z każdym z nich można usiąść i porozmawiać tak naprawdę o
w różnych aspektach i to jest super. Tak. Rewelacja. No, mi się nie udało w tym roku dojechać, ale już sobie wpisałem na agendę na 2023, żeby się zjawić. Koniecznie. Fajnie, że wy ze swoim projektem tam wystartowaliście. Rozumiem, że była jakaś prezentacja Chain for Energy. Nawet widziałem, Dominik, ciebie na scenie szalałeś, więc dobry moment na wejście, bo co, wasz mainnet wystartował od? No, od Medellin. Znaczy, wystartowaliśmy 2 dni wcześniej, żeby nie było kwasu. Ale rzeczywiście spinaliśmy się na to, żeby zrobić na Medellin. Ja też wspomnę, bo to jest ewenement, bo to jest kolejny dowód na to, że to jest tak jakby ekosystem community driven, bo pierwszy Cosmoverse był w Lizbonie rok wcześniej. My przypadkowo wtedy pojechaliśmy jeszcze w ogóle tak jakby rzutem na taśmę, jakoś udało nam się bilety kupić, pojechaliśmy. Tam wtedy było jakieś 600 osób tak. I on był w ogóle robiony przez właśnie tych content providerów z kosmosa. I w tym roku oni powtórzyli ten case, że tak naprawdę nie było żadnej jakiejś tam fundacji, agencji, która to robiła, po prostu to robili właśnie ludzie, organizowali. Na ten event zjechało się 1500 osób. 700. 1700, no dokładnie. 1700 osób, tak w CryptoCito mówił, że było 1700 tak, bo tam było osób. chyba sprzedałem 1500 biletów, ale oni później zaprosili jakiś uniwersytet i generalnie było 1700 osób na samym evencie. 3 dni naprawdę bardzo intensywne, słuchajcie, to było mega wymagające, tym bardziej, że dla nas była zmiana czasu. W ogóle sama Kolumbia jest niesamowita, no, po prostu inna czasoprzestrzeń. Ja nie wiem, bo jak mówimy już o przyszłości, to z perspektywy kosmosa w tamtym roku była organizowana konferencja w Pradze. To jest taki dla nas, dla Polaków, to jest bardzo rzut beretem przez płot, można powiedzieć. I to było organizowane w marcu. Ja nie mam potwierdzenia, tak? To jest na zasadzie jeszcze. Proszę? W maju to było. W maju. No to w maju. No to przepraszam. No to można sprawdzić w internecie. W każdym bądź razie z tego, co słyszałem właśnie na Cosmoversie i też mówili na tym Staking Rewards, bo to Rockaway robił. To jest venture capital akurat z Czech. No i oni chyba mają robić to znowu. No mam nadzieję, że zrobią, bo tam ta konferencja była naprawdę bardzo fajna, wszyscy ją chwalili i to wydaje mi się jest taka najbliższa. W zeszłym roku były 3 konferencje kosmosowe. Jedna była właśnie w Pradze, Gateway, druga była w Paryżu i trzecia była właśnie w Medellin, tak, w Kolumbii. A jeżeli chodzi o Cosmoverse, oni mają taką charakterystykę, więc nie wiadomo gdzie będzie w przyszłym roku, ale podobno ma być bliżej, z tego co ja wiem. Nie będę mówił, bo nie wolno mi, ale ma być bliżej. To oni mają taką ideę, że oni podróżują po całym globie, bo jakby koncepcją samego tych organizatorów jest to, żeby szerzyć wiedzę o kosmosie. Więc będą w różnych miejscach na świecie. Teraz była Ameryka Południowa, zobaczymy gdzie teraz będzie, podobno jest bliżej Europy. Azja, czy tam Afryka, czy tam Bliski Wschód, czy tam, no generalnie mają, ich celem jest, jak się śmiejemy, że następny będzie na biegunie polarnym, żeby było trudniej dotrzeć, ale bo to Medellin to było, kurczę, to był strasznie długi lot z Polski. Tak. No fajnie, że wam się udało dotrzeć, jakiś insight mieć. Ja na pewno te przyszłe eventy kosmosowe też będę śledził, a być może też tego Medellina tutaj jeszcze kiedyś powałkujemy. Zaproszę czy to ciebie, Dominik, i Grega, czy jakoś w podgrupach. Żeby jeszcze troszeczkę wrócić na chwilę do samego projektu, no bo jeżeli dobrze zapamiętałem, 2,5 roku temu idea powstała, czy projekt gdzieś tam się zrodził. Teraz macie, powiedzmy, częściowo gotowy produkt, częściowo jeszcze off-chainowy, będziecie przerabiać ogólnie na jakiejś tam jest drodze, pewnie dosyć zaawansowanej, ale jaki zespół nad tym pracuje? No bo już pytam stricte o zespół, bo wiem, że Dominik masz jakby szerszy zespół, 70-osobowy, taki inżynierski, ale stricte nad Chain for Energy.
ile osób pracuje, co to są za ludzie, czy macie jakiś, no bo tu mi się to wydaje też jest niesamowicie istotne, jakiś insight, wejście w branżę energetyczną, jakichś ekspertów z tego obszaru, na czym jakby te podwaliny stoją tutaj waszego projektu. Dobrze, to tak, jeżeli chodzi o tej klasy projekt, to ja może podzielę ten zespół na kilka aspektów, no bo to nie są tylko deweloperzy. No, aktualnie to my mamy pracujących 20 deweloperów na tym, ale jakby w takim największym piku to pracowało 40. No, mamy taką akurat dobrą sytuację, że ja już wspominałem o firmie OWO. W firmie OWO mamy 70 deweloperów, którzy pracują z klientami tutaj z rynku i polskiego, i europejskiego, i z Bliskiego Wschodu. I jeżeli jest zapotrzebowanie na pracę, bo wynika to w danym projekcie, no jak w każdym innym projekcie to robimy, no to my mamy taką grupę inżynierów, którą jesteśmy w stanie po prostu przesuwać między projektami. Ale aktualnie pracuje 20 inżynierów, programistów. Mamy grupę zajmującą się ogólnie produktem. To są dwie osoby, które jakby, no bo sam produkt energetyczny z perspektywy to jest samo w sobie zagadnienie. To jest coś, co ma mapę, coś, co wymaga rozmowy z aktorami z tej przestrzeni rynkowej i to wymaga też szerokiej wiedzy energetycznej i takiego połączenia pomiędzy zespołem deweloperskim i specjalistami energetycznymi. Mamy grupę specjalistów energetycznych. Tam mamy już 4 osoby, które są tam doktorami, pracują na poziomie takiego tak zwanego C-level, czyli top managementu w spółkach obrotu. I to jest w tym momencie grupa 4 osób. Mamy również zespół takich advisorów finansowych, czyli ludzi, którzy są odpowiedzialni mają bardzo tam doświadczenie Grzesiek, nie wiem, co my tu możemy powiedzieć tak naprawdę, ale no, pracują w firmach klasy Revolut, na poziomie dyrektorów zarządzających, venture capital. To są zespoły, to są bardzo doświadczeni menadżerowie z firm konsultingowych, jak i z firm finansowych. No i mamy jeszcze advisorów i ambasadorów z przestrzeni blockchainowej, tak? Czyli tego środowiska krypto. No i nasze skromne 3 osoby, ja, Grzesiek i Paweł Borecki, który jest CTO, jest takim głównym tutaj technicznym naszym guru, który prowadzi ten projekt od strony technicznej. Super, bardzo fajnie. Ja tutaj mogę jakby zaanonsować również, że też się w jakiś sposób tutaj Chain for Energy będę zajmował z perspektywy edukacji, jak to wszystko działa, jakie problemy z branży energetycznej rozwiązuję, nazwijmy sobie takim ambasadorem projektu będę i jest mi niesamowicie przyjemnie dołączyć tutaj do takiego, wydaje mi się, że sensownego zespołu, sensownego produktu. Ja osobiście wydaje mi się, że bardzo dużo powstaje ciągle jeszcze produktów w krypto, które są takie chwilowe, znaczy, że jakiś chwilowy hype, niekoniecznie jakiś realny problem rozwiązują. A wydaje mi się, że wy trafiliście na coś ciekawego, tak? Znaczy, wydaje mi się, że branża energetyczna wymaga decentralizacji, a akurat ten blockchain tutaj podchodzi jak ulał do tego, no więc jest mi niesamowicie przyjemnie też tutaj dołączyć i coś tam od siebie włożyć w kontekście szerzenia wiadomości o naszym projekcie. Ja tylko chcę dodać, że jeżeli chodzi o współpracę z Andrzejem, to jest, no, można powiedzieć, wielki honor i bardzo się cieszymy, że możemy, ponieważ jakby nasz zespół bardzo jest mocny merytorycznie i chcemy współpracować właśnie z takimi osobami jak ty, którzy nam imponują i bardzo jesteśmy wdzięczni, że mamy taką możliwość. No miło mi bardzo. Z Gregiem gdzieś tam żeśmy różne tematy mielili już z dobry rok albo i dłużej. Nie tylko biegowe, ale Grega to jeszcze wciągnę tutaj kiedyś na antenę, bo Greg to całą tutaj serię UTMB porozpykiwał. UTMB, TDS, CCC, Lavaredo i co teraz będziesz tam atakował? No teraz na Istrii jadę w kwietniu. To jest w Chorwacji bieg.
Więc fajnie będzie też Ja coś mogę, zrobić. ja mogę tylko to skomentować, że raz uczestniczyłem w waszej dyskusji i jakoś po 20 minutach przestałem was rozumieć. Więc ja się już na tamte spotkania nie piszę. Chyba, że rowerem. Chyba, że rowerem. O, rowerem to prędzej. Tak, dokładnie. Dobra. Nie, Andrzej, ja też chciałbym ze swojej strony bardzo podziękować, że uwierzyłeś w naszą koncepcję, w naszą wizję, to co robimy. Ja jestem namiętnym słuchaczem Twoich kanałów. Właśnie tutaj przy dyskusji, z kim powinniśmy współpracować, właśnie Ty byłeś zawsze na początku listy. No, tak jak wspomniałeś, jakiś rok temu już gdzieś tam podchodziłem do dyskusji z Tobą, ale to musiało się po prostu uleżeć i cieszę się, że teraz tak naprawdę rozpoczęliśmy to, bo jest to najlepszy etap na edukację w różnych obszarach, czyli energetyka, ekosystem kosmos, nasz projekt i chcielibyśmy, żeby polski community też miał możliwość uczestniczenia w tym, co robimy, więc dzięki. Fajnie, znaczy dla mnie jest to też odświeżające, żeby sobie na kosmos też wrócić tak bardziej na bieżąco, jeżeli chodzi o jednostki dyskomfortu, bo w sumie był to projekt, pamiętam jeszcze jak tam przeatakowałem ten Berlin tuż po mainnecie, wszyscy byli super zajarani, a potem jakby ta historia kosmosu gdzieś tak sobie cichła, bo to nie jest taki projekt super hype'owy, to nie jest projekt taki, zresztą to jest moim zdaniem jego mocą, to jest projekt budowany przez społeczność, przez entuzjastów, przez programistów, ale przez to on się aż tak gdzieś tam na tej hoście nie pokazał. Wydaje mi się, że kosmos może mieć teraz trochę nowe rozdanie, nowe życie, jeżeli chodzi o wszystkie dywagacje, tutaj Atom 2.0 i wszystkie zmiany, które mają gdzieś tam zwiększyć użyteczność całej platformy w zasadzie Atomu też, więc platformę też mi się wydaje macie dopasowaną. Z drugiej strony jest cały tutaj scheda po upadku Terry, która też w pewnym sensie zasila kosmos, tak? Część projektów. Tak, to fajnie też dołączył. Dune szczególnie, to tam widać, że Duna to po prostu bierze garściami stery, to tak przejmuje projekty. Mam wrażenie, że coś fajnego się tutaj będzie działo. I może jeszcze na koniec projekt żeśmy już przemęczyli, przynajmniej na tyle, żeby tutaj nie zalać widzów nadmiarem wiedzy, a ja pewnie jakieś takie rzeczy bardziej detaliczne i z latającymi grafikami z waszego tutaj portalu będę starał się omawiać w przyszłości też. Ale na koniec może troszeczkę zmieńmy temat, tak jakby to, co się teraz dzieje na rynku waszym zdaniem. Zwaliły nam się wszystkie CEX-y, CIFI-e, Celsiusze, FTX, fundusze i ogólnie to zaufanie na rynku w ogóle jest bardzo, bardzo takie nadszarpnięte. I interesuje mnie, jak wy to widzicie, czy my z tego w ogóle wyjdziemy, tak? I to ja na poważnie pytam, bo jest moment w BESS-ie, w którym nawet ja zaczynam wątpić, czy tego wszystkiego ktoś nie uwali odgórnie i czy to jest technologia przyszłości. Ja ciągle wierzę, że jest, ale też myślę, że pod bardzo bacznym okiem regulatorów to wszystko będzie i wydaje mi się, że będzie trudniej. I ciekaw jestem, jak się zapatrujecie na to, co się dzieje na rynku pod kątem waszego projektu, który jednak chce zrobić taki disruption, zakłócenie rynku energetycznego, gdzie powstali hegemonii i to nie będzie łatwe, tak mi się wydaje. Tak, chociażby z perspektywy regulacyjnej. Czy nie widzicie tutaj, że krypto nie będzie teraz czy blockchain nie będzie teraz najlepszym miejscem, żeby się rozwijać w kontekście nowych biznesów? Jak to postrzegasz, Dominik? Dobra, to ja może pierwszy. Mogę, Grzesiu? Dawaj. Okej. Znaczy to, co się dzieje, to wydaje mi się, to nie jest nic nienaturalnego i to, że regulatorzy koniec końców rzeczywiście będą musieli uregulować blockchain, to jest naturalna rzecz. To widzimy to z historii, widzimy to, co się działo na rynkach akcji właśnie tam w latach 1906-1907. Widzimy, co się działo, nie wiem,
tak samo z wszelkiego rodzaju ligami sportowymi, baseballowymi czy futbolowymi. Mamy do czynienia z technologią, która się budowała, była przełomowa i udało jej się zgarnąć bardzo dużą ilość pieniędzy. I wiadomo, że jest to jednak rozwój. I ono jest związane z pewnymi ryzykami. Teraz, że to jest nieregulowane, niektórzy w tych ryzykach idą po prostu za daleko. To jest plus, minus, będzie to uregulowane, jest to kwestia czasu i z tym trzeba się... Czy my uważamy, że z perspektywy naszego disruptive ma to wpływ? Moim zdaniem nie powinno mieć to aż tak negatywnego wpływu. Weź pod uwagę, że my działamy w ramach prawa, z perspektywy tego realizujemy strategię zarówno Białego Domu, jak i Unii Europejskiej odnośnie decentralizacji rynku energetycznego i jakby naszym celem jest rozwiązanie realnego, fizycznego problemu, koniec końców, tak? Który jest spójny. Więc nie widzę tutaj jakby disruptive na zasadzie zróbmy coś przeciw. My raczej mówimy zróbmy to, co chcecie, tylko spróbujmy to zrobić bardziej efektywnie. To jest jedna rzecz. I wykorzystajmy to, co jest dobrego w blockchainie, wykorzystajmy te mechanizmy, zróbmy to mądrze przede wszystkim, nie na zasadzie zrobienia, zresztą zobacz, jak jest robiony nasz projekt. My najpierw zrobiliśmy bardzo dużo analiz, bardzo dużo takiego samego produktu, developmentu i tak dalej. I tak naprawdę intensywny marketing my robimy od pół roku, Grzesiek? Chyba tak, nie? Więc... Niecały, parę miesięcy. Nawet niecały, dokładnie. Tak, więc... Powiedz, Dominiku, o tym, że nasz token jest wyemitowany w Szwajcarii, w kantonie tak. Zug, bo to też jest kwestia, na którą zwróciliśmy bardzo dużą uwagę. Tutaj mieliśmy konsultacje z wieloma kancelariami tutaj z rynku polskiego i też z zagranicy i tutaj nas namawiali na Dubaj, bo jest łatwiej, szybciej. Był temat Estonii w pewnym momencie, ale tak naprawdę poszliśmy trudniejszą drogą i nie ukrywam, że bardziej kosztowną. Tak jakby token jest mintowany w Szwajcarii, wymintowany w Szwajcarii i Szwajcaria chociażby jest tak jakby poza MiCą. Teraz wszyscy boją się tej regulacji MiCA, która przyjdzie na Unię Europejską, a Szwajcaria jest poza Unią Europejską. Tam to prawo, regulacje są na dużo wyższym poziomie niż jest to w wielu innych krajach. Znaczy to jest brak regulacji dla nas od samego początku był ryzykiem. I jakby Szwajcaria wychodziła nam według analizy, bo rozmawialiśmy naprawdę i spróbowaliśmy to i w Stanach Zjednoczonych, i w różnych krajach Europy. Malta była brana pod uwagę, i Estonia, i Polska. No ja szczerze powiedziawszy najbardziej chciałbym mieć to w Polsce, ale niestety nasze prawo polskie ma zbyt dużo znaków zapytania z perspektywy tworzenia tokenu. I to ja nie jestem prawnikiem, ja jestem inżynierem, więc pytaliśmy się różnych kancelarii, które się tym zajmują i de facto ze wszystkich analiz wychodziło, nam nikt nie dawał nam gwarancji i mówił, dobra, tak zrobimy, jesteśmy bezpieczni. Po prostu nie ma, to jest zbyt skomplikowane, więc w Szwajcarii natomiast jest zdefiniowane jasne prawo, co można, co nie można. Jest to jako normalne otworzenie zwykłego biznesu. Są regulacje dotyczące KYC, one się komuś podobają, nie podobają, ale takie są i już po prostu do tego się dostosowaliśmy. Jasne, czyli jakby regulacje raczej tu są waszym sprzymierzeńcem niż wrogiem, a w takim razie jakie zagrożenie, nie wiem, jeżeli mielibyście jakieś takie jedno zagrożenie dla istnienia Chain for Energy wymienić, co to jest takiego, co wam nie daje spać, gdzie są pułapki? Może nie istnienia, tylko tak naprawdę przedłużenia naszej drogi, bo bear market nie pomaga. Tak naprawdę dyskusje, które mieliśmy pół roku temu z potencjalnymi inwestorami wyglądały zupełnie inaczej niż teraz. Teraz tak naprawdę to jest bardzo trudna dyskusja i droga
droga, a jest jeszcze jeden aspekt, który tak naprawdę dopiero na Staking Rewards sobie uświadomiliśmy, właśnie już w bezpośredniej dyskusji z walidatorami gdzieś tam przy piwie, na afterparty, no po prostu oni walczą o przeżycie. Wiele tych małych biznesów, które fajnie funkcjonowały w bull markecie, to teraz walczą o przeżycie, bo oni mają koszt, muszą zapłacić za infrastrukturę. Te tokeny w większości to po 90-95% poszły w dół, nie ma żadnego przychodu i tak naprawdę oni się martwią, czy wytrzymają do kolejnego bull runu, czy nie będą musieli... Znaczy nie, no oni robią ruchy takie, że jakby w bull runie łatwo wchodzili we wszelkie ryzykowne projekty. I nie było ryzyka, jakby ten cashflow wynikający z pewnych projektów gwarantował im przychód i jakby byli bardziej otwarci na ryzyko. W tym momencie jest charakterystyka, że walidatorzy wchodzą w projekty, co nam szczerze powiedziawszy, biorąc pod uwagę, że tak rośniemy z perspektywy tych walidatorów, pomimo tego złego rynku, to znaczy, że dobrze nas oceniają, ale wywalają po prostu projekty, które są dla nich, wiesz, narysowane tak naprawdę na kartce papieru. Czyli w ten sposób ograniczają sobie koszty, zmniejszają zasoby. To już nawet nie chodzi o same serwery, ale tak naprawdę chodzi o obsługę ludzką, bo to jest największy koszt. Ludzie są drodzy w IT, to wszyscy wiemy, tak? I jednak działanie tutaj tych sieci to jest 24/7 z dość wysokim SLA. Jak nie działa, to de facto jesteś karany, bo tak wygląda rzeczywistość walidatora. Tak, muszą głosować, muszą się uczestniczyć w dyskusji. No tak, no to na pewno walidatorom nie pomaga, ale teraz jeszcze może takie jedno z ostatnich pytań. To jak wy to robicie, że jednak agresywnie wam rośnie ta ilość walidatorów i po 2 na dzień, no to rozumiem, że zaraz będzie to 45 i uruchamiacie nagrody dla walidatorów. Jakby macie jakieś systemy zachęt, czy jakby jak to skonstruować? Słuchaj, dziwiłeś się, że zacząłem po angielsku do ciebie mówić. Po prostu my tyle tych spotkań mamy, że po prostu już czasami nie wiem, gdzie jestem. Bo ty jesteś we Włoszech akurat teraz, więc... A czy tak dla społeczności, powiedzmy, no bo tutaj też mnie słuchają różne, że tak powiem, profile osób, jakieś są bardziej tokenami zainteresowane, technologią, ale też techniczne osoby i od infrastruktury. Czy jak dzisiaj ktoś chciałby być walidatorem u was, to czy ma taką możliwość ciągle jeszcze i jakby jaka jest najlepsza droga, jeżeli taka możliwość jest? Tak, ja mam bardzo fajną ofertę dla walidatorów. To jest tak, że znaczy to generalnie z perspektywy Polski to trzeba mieć jakąś tam działalność gospodarczą, jakiś biznes, no bo osoba prywatna raczej czegoś takiego nie będzie robić. Technicznie nie jest to skomplikowane, tak jakby, żeby uruchomić chociażby walidatora w jednym chainie. To się robi skomplikowane, jak jesteś walidatorem w wielu chainach, trzeba uczestniczyć w tych governance'ach, tam tu jest jakiś upgrade, tam jest jakiś upgrade, bo z perspektywy jednego chainu to jest w miarę tak jakby nie ma tam dużo pracy. I nasza oferta polega na tym, że jeżeli ktoś teraz się decyduje, znaczy mamy tak jakby ofertę dla 2 rodzajów walidatorów, bo to też warto powiedzieć, że na dzień dzisiejszy tak jakby my jesteśmy na etapie takiego private sale'a, można powiedzieć, że tak jakby oferujemy tokeny dla walidatorów, dla funduszy i walidator może być community validatorem, czyli bez inwestycji. My delegujemy tokeny ze Strategic Reserve, to jest rozpisane w tokenomii, że to jest taka specjalna pula, która przez 2 lata jest zamrożona i później 3 lata westowana. Ona jest na przyszły rozwój projektu, żeby można było zaprosić dużych graczy, a w tym momencie możemy dysponować tą pulą i ją oddelegować walidatorom, żeby ich zachęcić do dołączenia do sieci lub ewentualnie mogą kupić tokeny, zainwestować w projekt i też delegację dodatkową otrzymają. Im później ktoś dołącza, tym mniejszą ma tą delegację. To jest taki sposób na zachęcanie do dołączenia jak najwcześniej. Tutaj też pochwalę się, że mamy na przykład 3 już walidatorów z Ukrainy, więc też tak jakby z tej perspektywy wspieramy tamte biznesy. Bardzo, bardzo fajni ludzie, fajnie się z nimi rozmawia. Jeden z tych walidatorów w ogóle mieszka w Polsce, we Wrocławiu.
niestety musiał całą swoją rodzinę po prostu przenieść, więc to są bardzo trudne tematy, więc no, bardzo fajne relacje nawiązujemy. Super, fajnie. No to rozumiem, że jeżeli ktoś faktycznie się takim serwisem prowadzenia węzłów walidacyjnych zajmuje i chciałby, no to może Greg do ciebie. Tak, to zapraszam na naszą stronę, tam jest c4e.io/validators i jest formularz lub poprzez nasze social media nie skontaktuje się tutaj nasi ludzie, przekierują go do mnie. No dobra, no to chyba na początek wystarczy. Wydaje mi się, że i tak tyle tutaj informacji przedstawiliśmy, że miejmy nadzieję, że ktoś nas jeszcze słucha. Jak tak, to zostawcie komentarz i łapkę, że dotrwaliście do końca. I ja pod filmem umieszczę linki do Chain for Energy. Temat nadziejnej dawcy dyskomfortu na pewno będzie wracał w różnych wymiarach. A moimi gościami dzisiaj byli Dominik Skrobacz, CEO projektu i Greg Sikora, CIO projektu Chain for Energy. Pierwszy raz, ale pewnie nie ostatni. Dzięki. Super. Dzięki, Andrzeju. Dziękuję. Do usłyszenia.